Zapraszam na film mabikom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak zamocować serwetkę na obręczy. Będę pokazywała na obręczy 10 cm, żeby w łatwy i szybki sposób zademonstrować, jakie są metody. Pokażę Wam 3 spośród nich. Pierwsza metoda to będzie wrabianie w obręcz w trakcie robótki. Mamy gotową serwetkę. W moim przypadku jest to bardzo malutka. Jest to połóweczka bombki numer 1, którą również możecie znaleźć na moim kanale. I tak, w ostatnim rzędzie powinniśmy zrobić po 6 oczek łańcuszka. Zatem robimy tylko połowę, czyli robimy 3 oczka łańcuszka. Czwarte oczko robimy wrabiając obręcz, czyli wbijamy się pod obręczą, przeciągamy nitkę przez obręcz i przerabiamy przez 2 nitki, tak jakbyśmy przerobili półsłupek. I pozostałe 3 oczka łańcuszka. Tu mamy nasze pierwsze połączenie i tak będziemy łączyć dookoła. Czyli teraz wbijamy się w następny łuk serwetki. Tak jak mamy we wzorze, tak powinniśmy mieć tutaj 6 oczek łańcuszka. No i mamy 6 oczek plus te dodatkowe, które łączy obręcz. Czyli ja teraz znów wykonuję 3 oczka łańcuszka. Dodatkowo obrabiam teraz obręcz. Robiąc półsłupek. I znów 3 oczka łańcuszka. Tak jak robię dalej serwetkę. I mamy połączone teraz już 2 elementy. I w ten sposób łączę sobie całe okrążenie. Także zamiast tych 6 oczek, które powinnam mieć, robię połowę. Dodatkowym oczkiem jest oczko łączące z obręczą, czyli pod obręczą przeciągam nitkę i przerabiam przez te 2 pętelki, które tutaj mi powstały, i kolejne 3 oczka łańcuszka, tak jak jest we wzorze na daną serwetkę. U mnie akurat są łuki w przedostatnim rzędzie i w ostatnim. Natomiast jeśli macie jakieś inne serwetki, to polecam jako miejsce łączenia wybrać te najbardziej wyciągnięte. Wtedy będzie ładnie wyglądało na obręczy. I dotarliśmy już do ostatniego
łuku. Tu ostatni raz łapiemy obręcz, ostatnie 3 oczka łańcuszka. Wbijamy się wtedy w początek naszej robótki. Robimy oczko ścisłe. Oczywiście musimy sobie schować nitkę. I pierwszy sposób wygląda następująco. Gdzie mamy obrobiony tak naprawdę każdy łuk. Bądź też obrabiamy te najbardziej wystające elementy. Tą metodą, o której mówiłam przed chwilą, mam wykonany taki oto łapacz. I wtedy wykończenie takiego łapacza wygląda następująco. Tutaj mamy połączone półsłupkami podczas robótki, czyli w ostatnim okrążeniu tutaj mieliśmy 7 oczek łańcuszka, zamiast tego zrobiliśmy sobie 3 oczka łańcuszka, półsłupek z obręczą i pozostałe 3 oczka łańcuszka, tak jak było we wzorze. I tak wtedy łączymy całą obręcz tą metodą. Drugim sposobem jest obrabianie tak jak tutaj, żebyśmy połączyli, plus dodatkowo obrabiamy jeszcze łuki, te z ostatniego rzędu dookoła, tak żebyśmy zamiast tylko tych pojedynczych 2 niteczek mieli tak naprawdę całą obręcz w półsłupkach. Czyli teraz wbijamy się pod tym łukiem i pod obręczą, przeciągamy i robimy półsłupek. I znów wbijamy się pod ten sam łuk z tej samej strony, znów przeciągamy i kolejny raz obrabiamy. I jeszcze raz pod tym samym łukiem i widzimy, mamy tutaj kilkukrotnie obrobioną. Przechodzimy pod tą drugą część łuku, wbijamy się, znów przerabiamy i przerabiamy tak półsłupkami. I tak naprawdę tyle półsłupków możemy zrobić, ile nam się zmieści, bądź ile chcemy, żeby był, w zależności jak chcemy, żeby gęsta była tutaj ta otoczka. Czyli jak już zrobiliśmy nad tym pierwszym łukiem, przechodzimy nad kolejny tutaj łuk i znów wbijając się pod łuk i pod kółko robimy półsłupki. I robimy półsłupków tyle, ile nam się zmieści, tak żeby tu było gęste od półsłupków. Tak naprawdę. To jest najdłuższa metoda obrabiania obręczy. Ja nie za bardzo ją lubię, już zajmuje za dużo czasu. A poza tym nie do końca podobają mi się tak obrobione obręcze, gdzie mamy tak dużo półsłupków tutaj. I w ten sposób powinniśmy obrobić całe kółko, czyli pod każdym łukiem się wbijamy i pod obręczą robimy półsłupki, aby otrzymać taką gęstą tutaj siateczkę. Tą metodą, gdzie obrabiamy dookoła słupkami, półsłupkami, mam wykonany taki oto łapacz i obrabianie półsłupkami wygląda następująco. Tutaj mieliśmy złapane najpierw łuki i obrabiamy półsłupkami pomiędzy tymi łukami. Tutaj mamy różną ilość półsłupków, w zależności ile nam na danym momencie się ich zmieści. Trzecia metoda jest dla gotowej już serwetki, którą chcemy umieścić na obręczy. Jest to metoda tak zwana na okrętkę, ponieważ będziemy okręcać naszą obręcz nitką w kolorze serwetki.
ja najpierw zaczynam od związania serwetki z obręczą w kilku miejscach. Zatem robię sobie supełki. Wtedy łatwiej będę wiedziała, czy obręcz pasuje nam do serwetki i że serwetka trzyma nam się obręczy, co nam ułatwi robotę przy obrabianiu. Zatem łapiemy ją w 4 miejscach, bądź przy większych możemy złapać ją w większej ilości miejsc. Wtedy będzie łatwiej nam obrabiać. Czyli tu mam już w jednym miejscu. Jest tu też, można powiedzieć, metoda łączenia z obręczą serwetek. Widziałam, wiele osób również w ten sposób też łączy, że łączy te najbardziej wystające elementy serwetki z obręczą właśnie poprzez wiązanie w ten sposób, jak ja tutaj wiążę, czyli związanie robiąc supełki. I wtedy na przykład łapiemy jeszcze kilka tych głównych elementów i w ten sposób możemy również zostawić serwetkę na obręczy, jeśli komuś tak się podoba, żeby serwetka była tylko połączona w kilku poszczególnych miejscach. Oto przykład właśnie serwetki wykonanej tą metodą, gdzie łączymy tylko najbardziej wystające elementy. Niestety nie mam już tej serwetki, tego łapacza, w związku z tym zademonstruję Wam tylko tutaj zdjęcie dla zobrazowania, jak wygląda ta metoda łączenia punktowego. Mam złączone w 4 miejscach, w moim przypadku już to wystarczy. Następnie przywiązuję sobie nitkę. Zacznę tutaj w tym samym miejscu, gdzie miałam połączony ten jeden element. Robimy sobie supełek. Oczywiście później te supełki musimy wszystkie poucinać, pochować. Mamy supełek, a następnie łączenie polega na tym, że będziemy oplatać obręcz i przechodzić tą nitką pod elementem serwetki. U mnie to jest pod łukiem. Czyli ja mam tutaj, przechodzę pod serwetką, pod pierwszym łukiem, przeciągam, nawijam na obręcz, przechodzę do następnego łuku, przeciągam sobie przez ten łuk nitkę, owijam znowu obręcz, przechodzę do następnego łuku, tak samo owijam i przechodzę dalej. I tak łączę wszystkie łuki. Muszę oczywiście pamiętać, żeby ściskać tutaj tą nić, żeby nie była za luźna. Czyli oplatam sobie dalej, łapię tu od spodu, przeciągam nad obręczą, od spodu łapię, przeciągając przez kolejny łuk, znów oplatamy obręcz i tak oplatamy całe okrążenie. Metoda wygląda następująco. Tutaj później jak już zrobimy, to możemy sobie te pomocnicze nitki usunąć i wtedy mamy łączenie tylko przez ten element, który łączymy. Mamy połączone w ten sposób. Jest to tak dosyć rzadko, natomiast jeśli ktoś chce mieć gęstsze tutaj łączenia, to zamiast tak jak ja tutaj się łączyłam tylko raz pod łukiem, możemy sobie na przykład owinąć, zaraz zademonstruję, tutaj przypuśćmy dwukrotnie przez ten sam łuk, bądź trzykrotnie, w zależności jak gęste połączenie chcielibyśmy tutaj mieć. I tak tutaj mam na przykład, owinęłam sobie trzykrotnie, więc już tutaj mamy więcej elementów połączonych. Tu już wedle tak naprawdę uznania. I jak połączymy tak jak widzimy tutaj dwukrotnie bądź trzykrotnie,
To już wszystko zależy od tego, jak Wam się podoba, jaki sposób owinięcia. Owijamy przez ostatni łuk i robótkę zakończamy, wbijając się gdzieś tutaj pod te łączenia, gdzie mieliśmy wcześniej. Przeciągamy, pozbywamy się tych nitek, które tutaj mieliśmy, tych pomocniczych. I jeszcze jedno, tu akurat mam małe kółeczko, więc tą niteczkę, którą sobie wzięłam, była wystarczająca. Natomiast jeśli owijamy w ten sposób i zakończy nam się nitka, a jeszcze nie objechaliśmy całej obręczy, to po prostu doczepiamy ją w dowolnym miejscu i działamy dalej. Oczywiście musimy ją sobie gdzieś tam wrobić, żeby jej nie było widać. I metoda ta na okrętkę owijania wygląda następująco. Tu owinęliśmy sobie po jednym razie, a tu widzimy, tu gdzie nawinęłam po 2-3 razy, już mamy owinięcie gęstsze. I tu mam przykład właśnie takiej serwetki, którą zamocowaliśmy na obręczy tą metodą na okrętkę. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w znalezieniu Waszego sposobu na umieszczenie serwetki na obręczy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na inne moje filmiki. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.